Urodziłem się w roku połączenia PPS-u z PPR-em w Poznaniu. Jak ktoś zna historię, to sobie datę dopowie. Najpierw uczyłem się w Liceum Sztuk Plastycznych imienia Piotra Potworowskiego w Poznaniu i później zdawałem w 1967 roku do Krakowa. A dlaczego do Krakowa, nie do Poznania? Dlatego, że w Krakowie jako na jednej uczelni był film animowany, który mnie bardzo interesował. A oprócz tego była tam też pracownia profesora Nowosielskiego, który mi się też bardzo podobał. 6 lat studiów, równocześnie studiując malarstwo, chodziłem nieoficjalnie, bo nie wolno było studentom malarstwa, chodziłem na film animowany. Zrobiłem dyplom, dostałem propozycję pracy na Akademii w Warszawie, ale równocześnie kolega mój, Adam Wsiołkowski, zadzwonił w sierpniu do mnie, że zaproponowali jemu i mnie pracę na ASP, na Wydziale Malarstwa. No więc trudno mi było tę decyzję podjąć, ale poprosiłem go, żeby poszedł do istniejącego na ulicy Kanoniczej 18 studia filmów animowanych i zapytał się dyrektora, to wtedy jeszcze była filia, czy mnie przyjmą do pracy. No i tak zacząłem pracować na Akademii na Wydziale Malarstwa i w studio filmów animowanych. Po, kilku latach zaproponował mi January Jańczak, czy nie przejść z malarstwa na Wydział Grafiki na film animowany. I wylądowałem w końcu, zakończyłem działalność na Akademii na Wydziale Multimediów. Prowadzono tam też pracownię animacji. Zajmuję się oczywiście przede wszystkim malarstwem. W czasie pracy w studio wykonałem 40 filmów animowanych, w tym 4 pełnometrażowe. Filmy te pełnometrażowe powstały też między innymi z moimi studentami. To znaczy zaprosiłem ich do współpracy jako współreżyserów. To były Longin Szmyt i Paweł Nowosławski. Pomysły z filmów przenosiłem czasami do malarstwa i pomysły z malarstwa, takie wynalazki plastyczne, przenosiłem do filmu. Oprócz tego, oczywiście zawsze byłem zainteresowany techniką i technologią. To zresztą się odbija w mojej twórczości. No i zająłem się grafiką komputerową. To znaczy na początku robiłem filmy, animacje komputerowe, no a później grafiki z tego powstawały. Tak jak się świat zmienia, jak ja się zmieniam, to zmieniało się moje malarstwo. To znaczy jestem malarzem demode realistycznym, można by tak powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o działalność filmową, no to właściwie jak się by chciało obejrzeć moje filmy, to każdy film jest trochę inny. Jest tam inna plastyka, inna tematyka. Tak mi się wydaje, no trudno mnie to oceniać. Ja głównie czytam literaturę popularno-naukową z dziedziny kosmologii, kosmosu, fizyki. No myślę, że głównie jestem takim człowiekiem, który jest nastawiony na chłonięcie wszystkich nowych dokonań, oczywiście w cudzysłowie to mówiąc, ludzkości, cywilizacyjnych dokonań. Jestem entuzjastą tego i to być może też się przejawia w mojej twórczości. Twórczość też wynika z moich podróży, które odbywałem i tam też pojawiają się różne elementy, akcenty, wspomnienia, retrospekcje z tych podróży. Film animowany mnie od zawsze interesował. Na przykład nie poszedłem na studniówkę, poszedłem do kina, bo był film Czekały. Zresztą mojego później opiekuna artystycznego przy debiucie, film Ptak. To był dodatek do filmu. Wtedy była kronika, dodatek i film. Czasami dodatek był lepszy od filmu. Zdarzało się nawet tak. Rzeczywiście było dużo łatwiej. Oczywiście było mniej festiwali filmowych. Były prestiżowe festiwale. Była instytucja, która zajmowała się dystrybucją tych filmów, wysyłką na festiwale i tak dalej. To samo dotyczyło zresztą sztuk plastycznych. Kiedyś to było BWA, które miało do dyspozycji samochód, był jakiś ważny festiwal malarstwa, no to przynosiło się do BWA pracę i oni zawozili, czy to do Szczecina na festiwal malarstwa współczesnego, czy do Warszawy, na to zachęty. No w tej chwili wszystko jest w rękach tak zwanego wolnego artysty. Czy to zajmuje się grafiką, czy zajmuje się malarstwem, czy filmem, czy multimediami, musi po prostu mieć sam ten imperatyw, żeby się w cudzysłowie lansować. Doradzałbym to, żeby robili odwrotnie to, co ja. To znaczy, żeby
zabiegali o to, żeby się wystawiać, żeby pokazywać, żeby... No w tej chwili jest ta możliwość. Jak ja kończyłem studia, nie było ani jednej galerii prywatnej, było tylko BWA i Pałac Sztuki w Krakowie. Nic więcej nie funkcjonowało. No teraz jest dużo galerii, w każdym mieście lepsze, gorsze galerie można wystawiać. Są w internecie, można poszukać tysiące festiwali, różnych spotkań, biennale sztuki z każdej dziedziny. Jak ktoś ma tą siłę przebicia i chce mu się wysyłać te zaproszenia. Na przykład symptomatyczne jest to, że na przykład sukces odniósł w Stanach Zjednoczonych Głowacki swoją Antygoną. A on tą sztukę wysyłał w 200 egzemplarzach do różnych teatrów. I nigdzie mi ta sztuka się nie podobała. Dopiero przez jakieś układy znajomości jakiś taki znaczący pisarz amerykański zaprotegował go do swojego kolegi w teatrze, no i zaczęła się kariera. A tak to on chodził, meble zbierał po ulicy, żeby się w domu urządzić. W ogóle to był oczywiście stan wojenny w Polsce, ale tak zafunkcjonował. No i tak to wyglądało. No trzeba mieć tą siłę, żeby uderzać.